W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o procesie rejestracji pojazdów na pojazd zabytkowy, czyli na tablice żółte. Jak to jest, jak kupujemy pojazd w kraju na białych tablicach rejestracyjnych i jak to jest, jak sprowadzamy pojazd z zagranicy. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Definicja pojazdu zabytkowego to w większości województw w Polsce, w 13 województwach, to pojazd, który ma minimum 30 lat, czyli ma skończone 30 lat, ma 75% zachowania oryginalności części i nie jest produkowany od 15 lat. W województwie lubuskim natomiast, jako jedynym województwie w Polsce, pojazd zabytkowy według konserwatora zabytków i jego wytycznych, które się zmieniły w tym roku, w lutym, gdzie zostało wydane rozporządzenie odnośnie definicji pojazdu zabytkowego w tymże województwie, to pojazd, który ma 40 lat. I od daty zaprzestania produkcji danego modelu minęło 20 lat. W dwóch województwach w Polsce w chwili obecnej, w województwie mazowieckim i w województwie śląskim, wiek pojazdu to 35 lat i zaprzestanie produkcji pojazdu danej marki, danego modelu to 20 lat. Czyli mamy 3 województwa w Polsce, gdzie ta skala czy ta poprzeczka została znacznie podniesiona, natomiast w pozostałych wszystkich województwach 13, takich jak wielkopolskie czy kujawsko-pomorskie, lubelskie, dalej obowiązują te przepisy, które zostały przyjęte w 2016, w niektórych w 2017 czy 2018 roku. Skąd te różnice? Tak jak wiemy, w Polsce często jest jeden przepis, a w każdym urzędzie czy w każdym wydziale komunikacji mamy różne interpretacje. I to właśnie z tego wynika. Konserwator ma taką możliwość, żeby uznać dany samochód według własnych preferencji. Oczywiście są na to rozwiązania takie, że możemy zawsze, będąc w województwie mazowieckim, wynająć miejsce parkingowe, gdzie ten nasz pojazd zabytkowy będzie przechowywany, na przykład w Świętokrzyskim czy w Opolskim. Mieszkając w Warszawie możemy złożyć wniosek u konserwatora zabytków w Opolu, bo tam ten pojazd w chwili obecnej się znajduje. Rejestrujemy pojazdy według miejsca zamieszkania. W Urzędzie Celno-Skarbowym też rozliczamy się, jeżeli składamy deklarację odnośnie zapłaty podatku akcyzowego czy jego zwolnienia, w Urzędzie Skarbowym też według miejsca zamieszkania. Natomiast jeżeli chodzi o złożenie wniosku do konserwatora zabytku, w którym województwie mamy tego dokonać, to jest tak, że jeżeli jesteśmy mieszkańcami mazowieckiego, ale okazyjnie udaje nam się wynająć miejsce przechowywania dla naszego pojazdu zabytkowego, dajmy na to w Opolu czy we Wrocławiu, to wtedy składamy wniosek do konserwatora zabytków zgodnie z tym, gdzie pojazd jest przechowywany, co nam daje możliwość korzystania z różnych parkingów w całej Polsce, omijając pewne 3 województwa w Polsce, które mają inne wymagania czy inną definicję pojazdu zabytkowego niż pozostałe. Jeżeli już zdecydowaliśmy, w jakim województwie nasz pojazd będzie przechowywany, wtedy sprawdzamy, jakie są w danym urzędzie u konserwatora zabytków wymagania. Najczęściej w całej Polsce wymagane są takie dokumenty jak 2 karty ewidencyjne, czyli tak zwane białe karty i ocena techniczna certyfikowanego rzeczoznawcy. Nie we wszystkich województwach tak jest. W Świętokrzyskim mamy taki przepis, który pozwala nam na to, że możemy skorzystać z usług rzeczoznawcy albo zrobić to sami. Jaka jest różnica? Jeżeli korzystamy z usług rzeczoznawcy certyfikowanego, wtedy rzeczoznawca wykonuje 2 egzemplarze białych kart ewidencyjnych. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na wykonanie osobiście białych kart, wtedy musimy się poprzeć, składając taki wniosek,
oceną techniczną takiego rzeczoznawcy. W województwie podkarpackim mamy możliwość złożenia wniosku o rejestrację pojazdów z oceną techniczną i bez oceny technicznej. Na czym polega ta różnica? Różnica polega na tym, że jeżeli zlecimy certyfikowanemu rzeczoznawcy wykonanie białych kart, wtedy konserwator zabytków nie wymaga od nas oceny technicznej. Natomiast jeżeli wykonamy białe karty sami, na co pozwala ustawa i są stosowne wzory do tego, jak to zrobić i instrukcje, jak wykonać taką białą kartę, jak wykonać zdjęcia, jaki ma być format tych zdjęć, na jakim papierze mają być, to wtedy, jeżeli składamy wniosek, gdzie wykonaliśmy białą kartę sami, to wtedy musimy mieć ocenę techniczną rzeczoznawcy certyfikowanego. Jak przygotować pojazd do oględzin rzeczoznawcy? Tak, jakbyśmy wykonywali fantastyczną sesję zdjęciową. Zapewnić fajne tło dla wykonania zdjęć, zadbać o to, żeby pojazd był czysty. Pamiętajmy o tym, że te zdjęcia będą znajdowały się w Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie. Więc powinniśmy zadbać o to, żeby nasz pojazd wyglądał jak najlepiej. Mamy wykonane oględziny i teraz dajemy dłuższą czy krótszą chwilę rzeczoznawcy, aby przygotował nam te białe karty i wykonał ocenę techniczną pojazdu. Jeżeli uzyskamy to od niego, to oczywiście składamy wniosek do konserwatora zabytków w danym województwie, gdzie pojazd jest przechowywany. W momencie, gdy otrzymujemy od konserwatora zabytków zaświadczenie o tym, że pojazd został włączony do ewidencji zabytków, na podstawie tego dokumentu dopiero wykonujemy badanie techniczne, załączając wniosek z danymi technicznymi celem wykonania badania technicznego. Co do tego wniosku, to jest bardzo różnie. Najczęściej otrzymujemy wraz z oceną techniczną białymi kartami taki wniosek od rzeczoznawcy. Niektórzy rzeczoznawcy natomiast uważają, że taki wniosek powinien wypisać właściciel pojazdu, żeby go poznać nie tylko ze strony wizualnej, czy poczuć smak jazdy tym samochodem, tylko żeby poznać ten samochód szczegółowo od strony technicznej. Jeżeli uda nam się już ten wniosek wypełnić, bo tak bardzo kochamy ten nasz wspaniały zabytek, wtedy udajemy się na stację diagnostyczną, gdzie jest wykonywane badanie techniczne dla pojazdu zabytkowe, które na dzień dzisiejszy dla pojazdów zabytkowych, które nie są użytkowane zarobkowo, jest termin badania bezterminowo, natomiast dla tych pojazdów, które będą używane i będziemy na nich zarabiać, to badanie techniczne jest obowiązkowe co roku. Nie mówi się o tym, a wydziały komunikacji w tej chwili przy rejestracji takiego pojazdu wymagają oświadczenia pod odpowiedzialnością karną, gdzie składamy na piśmie deklarację, czy ten pojazd będzie użytkowany prywatnie, czy będziemy na nim zarabiać. To jest bardzo ważna informacja, bo w przypadku jakiejkolwiek kontroli policyjnej może się okazać, że nie poruszamy się po drogach zgodnie z przepisami, co może skutkować zabraniem dowodu rejestracyjnego, czy nawet odholowanie tego pojazdu, żebyśmy nie mogli się dalej poruszać. Pamiętajmy o tym, że jest to w sytuacji, gdy na przykład wynajmujemy nasz pojazd na przejazd ślubny, czy udostępniamy pojazd na jakiś przejazd turystyczny. To jest użytkowanie, gdzie zarabiamy pieniądze i wtedy to badanie techniczne jest wykonywane, powinno być wykonywane co roku, według przepisów. Tak jak powiedziałam wcześniej, niektóre wydziały komunikacji chcą takiego oświadczenia w Polsce, niektóre nie chcą, więc to wszystko zależy od interpretacji w danym urzędzie. Badanie techniczne zostaje wykonane i tym samym mamy komplet do tego, żeby pojazd zarejestrować w Wydziale Komunikacji. Udajemy się do Wydziału Komunikacji, żeby ten pojazd zarejestrować na żółte tablice rejestracyjne. Mamy 3 rodzaje tablic rejestracyjnych. Mamy 2 tablice prostokątne, które możemy uzyskać i mamy tablicę prostokątną i kwadrat. I od zeszłego roku mamy tablice rejestracyjne tak zwane zmniejszone, żółte, zabytkowe. Wtedy w zależności od tego, co nam pasuje, jak jest pojazd przystosowany konstrukcyjnie, takie tablice, taki rodzaj tablicy wybieramy. Gdy pojazd mamy już zarejestrowany, co z ubezpieczeniem OC? Jeżeli pojazd nasz zabytkowy jest do 40 lat, to wtedy obowiązek OC na nas ciąży w całości cały czas. Czyli jeżeli mieliśmy poprzednio białe tablice rejestracyjne, to wtedy to OC było wyższe. W momencie, gdy zarejestrujemy pojazd na żółte tablice rejestracyjne,
wtedy są ubezpieczalnie, które dają nam 70% zniżki na ubezpieczenie tego pojazdu. Dla pojazdów powyżej 40 lat ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe, ale to nie znaczy, że możemy nim jeździć i nie płacić, ponieważ żeby poruszać się po polskich drogach, to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Minimalna ilość dni, na jaką możemy ubezpieczyć pojazd, to jest 30 dni i często te stawki niewiele się różnią od tych polis rocznych. Ja osobiście uważam, że najlepiej zawrzeć na rok, nawet jak się wyjeżdża 2 razy w roku, czy na wiosnę, czy na jesień, bo jest to bardziej opłacalne i w każdym momencie możemy wsiąść w ten samochód i wyjechać na drogi, nie myśląc o tym i nie szukając ubezpieczyciela na gwałt, żeby to ubezpieczenie było i żebyśmy mogli się zgodnie z przepisami poruszać. Mamy żółte tablice rejestracyjne. Przychodzi moment, gdzie musimy wykonać prace konserwatorskie czy prace restauratorskie dla naszego pojazdu. Co wtedy? Wtedy zwracamy się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie takich prac. Musimy we wniosku wskazać zabytek, czyli nazwę zabytków i miejsce jego przechowywania, czyli oczywiście składamy wniosek tam, gdzie pojazd jest w danym momencie przechowywany. I zrobimy opis zakresu planowanych prac, czy badań, czy działań. Składając taki wniosek do konserwatora zabytków, mamy całą listę załączników, jakie są wskazane we wniosku, nazywane są elementami obowiązkowymi. Jeżeli chcemy sprzedać pojazd zabytkowy na terenie naszego kraju, to wtedy nie ma żadnych ograniczeń. Jedyną rzeczą, jaką musimy zrobić, to złożyć taki wniosek, taką informację do konserwatora zabytków, opisując dany pojazd, czyli markę, model, jak mamy to numer rejestru, pod jakim numerem jest wpisany nasz pojazd zabytkowy, nasze dane i dane osoby, która kupuje. Taki wniosek składamy w urzędzie, gdzie uzyskaliśmy taki wpis. Jeżeli natomiast chcemy sprzedać pojazd za granicę i on ma powyżej 50 lat i wartość powyżej 32 000 złotych, to musimy wystąpić z wnioskiem do konserwatora zabytków o zgodę. Jest to proces bardzo długotrwały, ponieważ rozpatrywany jest przez Ministerstwo Kultury i Nauki. Sprowadzając pojazd za granicę, jeżeli kupujemy go na terenie Unii Europejskiej, to oprócz tych wszystkich formalności, które są do wykonania przy zakupie pojazdu zakupionego w Polsce, dochodzi nam Urząd Celny, Urząd Celno-Skarbowy, gdzie pojazd powinien być zwolniony z podatku akcyzowego. Aby uzyskać takie zwolnienie w Urzędzie Celno-Skarbowym, przedkładamy wniosek, który piszemy odręcznie najczęściej do Urzędu Skarbowego, gdzie prosimy ten pojazd o zwolnienie i zakwalifikowanie go do kodu CN 9705. W Urzędzie Celno-Skarbowym składamy wniosek o zwolnienie tego pojazdu z podatku akcyzowego. Musimy przygotować dokumenty, aby takie zwolnienie uzyskać i żeby urząd nam wydał zaświadczenie o braku takiego obowiązku. Składamy w Urzędzie Celnym dokument zakupu, czyli akt własności naszego pojazdu, jaki zakupiliśmy, dowód rejestracyjny, jedną czy drugą część zagraniczną i co jest jakby głównym dokumentem do tego wniosku, opinia rzeczoznawcy certyfikowanego, wykonana przez niego celem złożenia w Urzędzie Celno-Skarbowym. Urząd Celno-Skarbowy ma 7 dni i przez te 7 dni dokonuje czynności sprawdzających i podejmuje decyzję, czy pojazd podlega podatkowi akcyzowemu, czy jest zwolniony. Kończy się to tym, że otrzymujemy zaświadczenie o zwolnieniu tego pojazdu. Pojazdy zakupione przez nas w USA czy w Japonii, czyli poza Unią Europejską, wprowadzając go na terytorium Unii Europejskiej, musimy go odprawić.
I tutaj mamy znaczące obniżenia podatków, ponieważ za taki pojazd, który spełnia kryteria pojazdu zabytkowego, czyli ma 30 lat, ma 75% oryginalności części i 15 lat minęło od zakończenia produkcji i to jest przepis Urzędu Celnego, jeden, jedyny, równie w całej Polsce interpretowany, wtedy płacimy tylko i wyłącznie podatek VAT w wysokości 8%. Jeżeli odprawiamy pojazd za granicą, wtedy uzyskujemy w Polsce ten dokument zwalniający, czyli składamy wniosek do Urzędu Celnego i otrzymujemy zwolnienie, czyli mamy odprawę celną zagraniczną i polskie zaświadczenie o braku tego obowiązku. Natomiast jeżeli odprawiamy pojazd w Polsce, to mamy wszystko na jednym dokumencie. Podsumowując, czy warto zarejestrować pojazd na żółte tablice rejestracyjne? Ja uważam, że tak. Oprócz tego, że jesteśmy właścicielami tak wspaniałego dzieła sztuki i jesteśmy świadkami rozwoju historii motoryzacji, dodatkowo mamy przywileje takie jak tańsze OC czy bezterminowe badanie techniczne. A wkrótce, Szanowni Państwo, znacznie ułatwi nam to poruszanie się po dużych miastach, gdzie sukcesywnie są wprowadzone strefy czystego transportu. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.